Dzień dobry, witam Was na kolejnym językowym spacerze. Dziś jesteśmy w pięknym ogrodzie w Delhi. I mam taką ciekawą historyjkę. Kiedy wracałem kiedyś z Indii, pamiętam, jak wsiadłem do taksówki w Warszawie i taksówkarz powiedział od razu: proszę pana, ci kierowcy w Warszawie są naprawdę szaleni. Czy tak naprawdę jest? No oczywiście, jak wróciłem z Delhi, tylko się zaśmiałem, bo jazda samochodem w Indiach to jest zupełnie inne przeżycie, inne doświadczenie. Tutaj nie ma żadnych reguł, jedyna reguła jest taka, żeby trąbić. Ale jak zacząłem się nad tym zastanawiać i rozmawiać też tutaj ze znajomymi, to okazało się, że pewne rzeczy istnieją, ale są tak jakby kopią naszego europejskiego sposobu jeżdżenia. Na przykład na ulicach mamy wyrysowane linie, prawda? My, Europejczycy, trzymamy się ich, jeździmy każdy na naszym pasie ruchu. Mamy 3 pasy ruchu, więc 3 samochody obok siebie jadą. W Indiach jest trochę inaczej. Tutaj jest tak, że 3 pasy ruchu, a zmieszczą się 4 samochody i 2 riksze, nie ma problemu. Tak naprawdę większość osób tutaj myśli, że te pasy ruchu to są tylko narysowane dla dekoracji. No i trochę tak jest, no bo ludzie jeżdżą swoim sposobem, inaczej zupełnie funkcjonują. Czyli na przykład chcesz zmienić pas ruchu, to nie włączasz kierunkowskazu, tylko trąbisz, żeby ludzie wokół ciebie wiedzieli, o co chodzi. Ale jak się dłużej zastanowisz nad tym, to zobaczysz, że mamy tutaj pewne podobieństwo do nauki języków obcych. Oczywiście wszystko porównuję do języków. Wiadomo, są to spacery językowe, więc musimy troszeczkę do języków się odwoływać. O co chodzi? Kiedy uczysz się języka obcego, to tak jakby narzucasz swoje reguły jazdy w miejscu, gdzie te reguły nie do końca obowiązują. Czyli tak jakby Brytyjczycy przynieśli tutaj pasy ruchu, reguły, są jakieś znaki, na które nikt nie patrzy. Hindusi jeżdżą swoim sposobem. I tak samo, kiedy uczysz się języka obcego, przynosisz w głowie swoje reguły gry i starasz się dostosować je do reguł gry innego języka. I moja rada jest tutaj taka, żeby po prostu zaakceptować, że ten drugi język to jest zupełnie inne zwierzę, inne stworzenie, tak jakby, które musimy traktować zupełnie inaczej. Nasz język wygląda tak, używamy takich dźwięków, mówimy w ten sposób i tak po prostu jest. Nie ma tutaj odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego mówimy tak, a nie inaczej? No niestety, no nie da się na to odpowiedzieć. I bardzo często, gdy uczysz się języków obcych, zadajesz właśnie pytanie: a dlaczego oni mówią w ten sposób? A dlaczego oni używają tego czasu? A dlaczego nie używają innego? A dlaczego nie mówią tego czy tamtego? Tak po prostu jest. Musisz to zaakceptować. Jest to część natury danego języka i każdy język tutaj różni się bardzo, więc trzeba po prostu to pokochać, zaakceptować. Tak samo jak przyjeżdżasz tutaj, możesz się denerwować tym, że ludzie no jeżdżą tak jak chcą, ale oni tak naprawdę jeżdżą według własnych reguł. Oczywiście te reguły można się zastanawiać, czy są lepsze czy gorsze niż nasze, ale oni wiedzą, co robić, wiedzą, kiedy trąbić, wiedzą, kiedy używać kierunkowskazu, kiedy nie. Czasem jest to zupełnie niepodobne do tego, co my robimy, ale tak jest. I funkcjonuje to. Ludzie dojeżdżają na miejsce, są w stanie jechać, są w stanie radzić sobie nawet w największym ruchu ulicznym, zwłaszcza na rondach. To jest bardzo zakręcone. Jeśli kiedyś przyjedziesz do Indii, musisz koniecznie zobaczyć, jak to wygląda i wtedy przestaniesz narzekać już na nasz polski ruch uliczny, na naszych kierowców. Ja w ogóle nie stresuję się już w Polsce, kiedy ktoś na mnie zatrąbi. Dlaczego mam się stresować? Przecież przyzwyczaiłem się już do trąbienia. I tak trochę jest, czyli pamiętaj, kiedy uczysz się języków, twój język ojczysty to jest zbiór pewnych reguł, które nie do końca będą odpowiadały regułom języka, którego się uczysz. Oczywiście, część z nich może być taka sama, część z nich może być podobna, ale bardzo często zobaczysz, że są różnice. Także nie stresuj się tym, nie pytaj się, a dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, że tak ludzie mówią, tak kiedyś postanowili, tak się przyzwyczaili i tak właśnie jest. Także gdy uczysz się języków, będziesz tych reguł widzieć coraz więcej i zobaczysz, że dowiesz się więcej o sobie, o swoim języku, bo pewne rzeczy, które wydają nam się naturalne, w nauce języków okazują się, że one takie naturalne nie są dla ludzi, którzy mówią w innych językach. Także mamy wiele tego przykładów. Ja pamiętam, jak Marlon
gdy uczył się języka polskiego. On jest Brazylijczykiem, więc znał język portugalski i w portugalskim są rodzajniki, czyli tak samo jak po angielsku mamy the przed rzeczownikami i tak dalej, tak samo po portugalsku. I on się uczył polskiego i zdziwiło go, że w naszym języku tego nie ma. I zastanawiał się, jak w ogóle jesteście w stanie funkcjonować. Podczas gdy my, ucząc się języka angielskiego jako Polacy, mamy z tym problem, prawda? Bo jest to zupełnie dziwne zjawisko dla nas. Po co są te rodzajniki? Po co to używać? Przecież to jest w ogóle niepotrzebne. Także pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, zaakceptujcie języki takimi, jakie są. Nie szukajcie naszych reguł w językach, których się uczycie, bo ich nie ma. Każdy język jest zupełnie innym bytem, innym tak jakby stworzeniem, innym zwierzęciem. Także pozdrawiam Was serdecznie i pamiętajcie, nie uczcie się słówek, uczcie się zdań.